Cześć, witam serdecznie po bardzo długiej przerwie spowodowanej tym, że hobby, które wcześniej wykonywałem tylko po godzinach, bo wcześniej faktycznie tak było, że te naprawy wykonywałem po godzinach, hobby stało się, tak się życie potoczyło, stało się pracą. No i w związku z tym przez ostatni, to chyba już rok będzie, przez ostatni rok bardzo, bardzo rozwinąłem swoje stanowisko. E, Pojawiło się mnóstwo nowych narzędzi, pojawiło się mnóstwo nowej aparatury pomiarowej, porządny zasilacz, oscyloskopy, zbudowałem sztuczne obciążenie, nowa stacja lutownicza. No ogólnie jestem w innym miejscu zupełnie niż byłem wówczas. Natomiast uznałem, że fajnie by było wrócić do tego, co wcześniej pokazywałem w tych filmach, jako że relacje zdjęciowe nie zawsze po prostu są w stanie oddać to, jak przebiegają te naprawy. I na taki powiedzmy dobry początek tego powrotu do nagrywania wpadłem na pomysł, żeby nagrać serwis, nagrać to, co tutaj będę chciał zrobić z tym odtwarzaczem. Jest to Bang & Olufsen, model Beogram CDX, czy też CDX, jak kto woli. I dostałem go od właściciela i ogólnie właściciel powiedział, że sprzęt grać gra, natomiast jest problem z mechaniką, zdarza mu się przyciąć, no i z uwagi na wiek wypadałoby zrobić mu przegląd. Także dzisiaj przyjrzymy się temu odtwarzaczowi, zobaczymy, co mu właściwie dolega, no i przejdziemy sobie krok po kroku przez taką akcję serwisową. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać, to to, że teraz więcej ujęć będzie z tej górnej kamery, jako że trudno się jednocześnie nagrywa, mówi i przy okazji pracuje przy sprzęcie w taki sposób, żeby tam żadnej szkody nie narobić. Więc teraz ta kamera, która jest umieszczona na górze, będzie się pojawiała znacznie częściej. I wydaje mi się, że jest to całkiem fajna opcja, bo wy też będziecie mieli troszeczkę lepszy widok na to, co się dzieje we wnętrzu tego urządzenia, przy którym pracuję. Nie przedłużając, zobaczmy, w jakim stanie jest ten odtwarzacz i jak radzi sobie z płytami przede wszystkim. No to już na pierwszy rzut oka widzę, że tutaj jest problem z mechaniką, bo ta klapka powinna się sama otworzyć po wciśnięciu przycisku eject. Tak się nie dzieje, trzeba jej pomóc ręką, znaczy trzeba właściwie ją otworzyć manualnie. Natomiast tacka na płytę się podnosi. Załadujmy sobie teraz jakąś płytę. I zobaczymy. Ok, odczytał zawartość. Tutaj widzę, że nie świecą się dwa numerki. 14 się świeci ledwo, być może jest to kwestia zimnych lutów, być może jest to kwestia już peplonych żarówek, chociaż to są chyba raczej diody. Przyciski dotykowe działają, wywołują odpowiednie funkcje. I zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dźwięk. Tu mam podpięty wzmacniacz, właściwie końcówkę, która już się wcześniej na filmie pojawiła, tylko że chyba w wersji MK1. To jest jedna z moich ulubionych końcówek. 22 W, ale naprawdę gra fantastycznie. Zobaczmy, jak to zabrzmi. Losowy utwór. Ok, dźwięk jest na obu kanałach. Bez problemu znajduję też poszczególne utwory. Także wychodzi na to, że nie jest źle. No mówię, tutaj ewidentnie jest problem z tym podświetleniem. No ale teraz sobie odtwarzacz rozbierzemy i zobaczymy, co mu tam w środku dolega. Mamy odtwarzacz do góry nogami, tutaj podłożyłem mu ręczniczek, żeby się przypadkiem nie porysował, nie połamał, nie zniszczył. No i co, no rozkręcamy. Tutaj widzę, że będzie ciekawie, bo to są torksy. Czyli muszę znaleźć torksa. A few moments later. Dobra, zabieram się za otwieranie tego sprzętu. Torx jest, tych torksów jest tutaj, no myślę, że około 10. No dobra, mamy zdjętą górną pokrywę. Tutaj jest ozdobna ramka i teraz tak po kolei. Tu jest cała mechanika, to jest philipsowski mechanizm z tego co widzę. Zapewne zasilacz, płytka przetwornika cyfrowo-analogowego, a tutaj mamy logikę.
No i teraz tak, trzeba by było zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o ten mechanizm otwierania szuflady. Tutaj mamy przycisk Eject, który popycha szufladę. Tu jest jakiś optosensor. No i teraz musimy sobie zobaczyć, gdzie znajduje się ten pasek, który by wypadało wymienić. Ewentualnie, moment, tu jest zębatka. No teraz będziemy musieli wymienić, jak tutaj doprowadzić ten mechanizm do porządku. O ile zębatka jest cała, to tutaj te zęby, które są na tym kole z paskiem, są zupełnie wytarte, także to nie ma prawa się kręcić. Sam pasek też tutaj dość ładnie widać, że jest już pęknięty, parciały, także ta mechanika będzie do odratowania. No i co, no przejrzymy sobie potem DAC-a. Widzę, że tutaj trochę tych elektrolitów jest, więc wypadałoby je przejrzeć. Przejrzymy sobie na pewno też zasilacz i zobaczymy, czy jest ewentualnie coś do zrobienia tutaj, jeżeli chodzi o mechanizm i o optykę. Dobra, wyłączyłem poprzednio nagrywanie, ale po dosłownie 15 sekundach doszedłem, jak zdemontować tę podporę jednego z kół zębatych. Tutaj mamy zwykłego, najzwyklejszego w świecie uloka, także musimy tego uloka zdjąć, żeby zdjąć zębatkę czarną. Ona na szczęście jest sprawna. Jak zdejmiemy zębatkę czarną, tutaj mamy drugiego, mniejszego uloka. Jego też sobie zsuniemy, wymienimy tę zębatkę. No i co? I potem będziemy mogli założyć, właściwie jeszcze przed założeniem tego czarnego koła oczywiście, założyć pasek na tutaj to koło i koło na silniczku. Włożymy mechanizm i zanim zabierzemy się za elektronikę, no to jeszcze złożymy to w całość i zobaczymy, jak zachowuje się ta klapka. Mamy pasek. Udało się tutaj to jedno koło zdjąć. Zanim jednak sobie będziemy zakładać to koło z powrotem, tę zębatkę czarną, ona na szczęście jest sprawna, żaden z zębów nie jest tutaj wyłamany, to tak, no przede wszystkim zdejmujemy to mniejsze koło. Bardzo opornie schodzi. No i dobra, i teraz tak, mam już tutaj przy sobie zastępczy element do tego odtwarzacza. Jest to koło o takich samych wymiarach, natomiast jest ono wykonane jako druk 3D i faktycznie jest to bardzo ładnej jakości. Na pewno te zęby będą znacznie trwalsze niż te fabryczne. Pasek o odpowiedniej długości, o odpowiednim przekroju i oczywiście średnicy. Natomiast tak, zanim sobie to założymy, to jeszcze to odpowiednio nasmarujemy, jako że tutaj podejrzewam, że te ząbki wydarły się przez to, że te dwa elementy nie były w stanie się swobodnie poruszać, swobodnie obracać. W związku z czym użyjemy odrobinkę odpowiedniego oleju, tylko najpierw to jeszcze byśmy może sobie przeczyścili z resztek tego, co tutaj było nałożone wcześniej. Sprężynę też zdejmiemy. Sprężyna w ogóle jest smarowana jakimś czarnym smarem. Nie wiem, czy to jest smar grafitowy, czy właściwie co to jest. Ale na pewno po tych kilkudziesięciu latach to się nadaje do wymiany po prostu. No i teraz tak. Odrobinę, bo tutaj nie chodzi o to, żeby tego jakoś dużo wrzucać. Sprężyna od razu wraca na swoje miejsce. Tutaj, gdzie była. No i teraz tak. Koło numer 1. Już widać, że ono się obraca znacznie lepiej niż tamto. Może założymy jeszcze na chwileczkę tamto. Będzie to wtedy lepiej nieco widać. Na czym polegał tutaj ten problem. To koło, ono się obraca ze znacznie większym oporem. Teraz i tak jest lepiej, bo no już tutaj użyłem tego oleju, natomiast wcześniej no, trzeba było trochę siły włożyć, żeby w ogóle był obrót.
Tutaj ten luz jest o no, pewnie parę mikronów większy, więc ono się obraca praktycznie swobodnie. I teraz tak, no zanim założymy to koło czarne, przede wszystkim ulok, żeby to nam nigdzie nie wystrzeliło. Już widzę, że uciekło. Penseta. No i to zakładamy ręcznie, no bo tutaj trudno było nawet użyć jakichkolwiek narzędzi do tego, żeby to założyć. No, oczywiście kilka prób, ale za którymś razem w końcu się uda. Cholera. Jednak chyba będę musiał się ściągnąć z narzędziami, ale oczywiście bardzo ostrożnie, żeby nie zniszczyć żadnego z tych zębów. Ok. Teraz sobie tylko dociśniemy od góry do osi. O, i ulok elegancko wszedł. Koło cały czas obraca się swobodnie, bez najmniejszych problemów. No i drugi element, czyli pasek. Pasek można spokojnie założyć ręcznie, także bez żadnych narzędzi, ewentualnie z pomocą pensety. Sprawdzamy, czy jest równo. Tutaj mamy zagięty, więc przesuwamy sobie element do przodu. Wyrównał się, jest ok. Dobra. No i teraz najtrudniejszy element, czyli to czarne koło pasowe. Koło zębate chciałem powiedzieć rzeczywiście. Możemy sobie też tutaj odrobinkę użyć tego oleju. Delikatnie, żeby nie uszkodzić dźwigni krańcówki, wsuwamy element z powrotem. Ok. Ok. No i teraz po kolei w odwrotnej kolejności niż wcześniej układamy pozostałe części. Dobra, udało nam się to wpasować. Jeszcze tutaj kluczowe jest to... O, dojechaliśmy do samego końca. Montujemy podkładkę, jeszcze kapkę oleju tutaj. Podkładka. Ulok. Jako że ten jest większy, tutaj nie będzie z nim takich problemów jak z poprzednim. No, jednak będą chyba problemy. O, ulok kliknął. Siedzi wszystko tak jak powinno. No i teraz zobaczcie, jak to się elegancko obraca. Znacznie mniejsze opory. Wtedy nie byłem w stanie tego ruszyć palcem. Teraz robię to bez najmniejszych problemów. No to co? Ja sobie teraz już na spokojnie zmontuję element, który łączy ten mechanizm z górną klapą i teraz sprawdzimy, jak to działa. Dobra, sprzęt złożony, zamontowałem z powrotem tę tackę. No i co, odpalamy sobie go, zasilanie i zobaczmy, czy się podniesie. Elegancko, jest super. I teraz, jeżeli dobrze kojarzę, tak mi się wydaje, po wciśnięciu play ona powinna się zamknąć sama. Jest super, czyli pasek w porządku, zębatka się sprawdza, nasmarowane, wszystko śmiga. Czyli mechanikę mamy ogarniętą, jeżeli chodzi o tę tackę i możemy przewrócić urządzenie z powrotem na drugą stronę i zajmiemy się teraz jego częścią elektroniczną.
Dobra, zupełnie wcześniej mi umknęło, że są tu już ślady obecności jakiegoś innego serwisu, ponieważ te imbusy w tym miejscu to jest płytka z zasilacza, jeżeli dobrze kojarzę. Te imbusy w tym miejscu mają już ślady użycia śrub, a no, wszystkie elementy właściwie, no może nie wszystkie, ale zdecydowana większość są przelutowane. Także jestem ciekawy, na czym tutaj polegał problem. Czy to było tylko rutynowe przelutowanie, czy to była jakaś usterka. Zaczniemy od zasilacza, zaraz go sobie wykręcimy i zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Zasilacz można uznać, że jest względnie uwolniony. Tutaj trzeba było jeszcze niestety tę płytkę DAC-a wyjąć. Ona jest spięta z jednym z regulatorów napięcia. To trzeba było odlutować sobie. Tutaj jest jeden rezystor. No i nie widzę tutaj zbyt dużych śladów ingerencji. Ten kondensator, co prawda, nie wiem, czy jest fabryczny, chociaż patrząc na to, jaki on ma na sobie klej, myślę, że tak został dobrany jeszcze na etapie produkcji. Ale pomierzymy sobie te elektrolity, zarówno te główne, jak i te mniejsze, tutaj pomocnicze przy regulatorach napięcia. Zobaczymy, w jakiej kondycji są i w razie czego będziemy je wymieniać. No, to nie są drogie rzeczy, a jeżeli po raz pierwszy od tylu lat ktoś w ten sprzęt zagląda, no to warto by było sprawdzić, co można w nim ewentualnie zrobić, żeby posłużył drugie tyle. Mamy wylutowany pierwszy losowy tutaj z tych kondensatorów w zasilaczu. To jest 1000 mikrofaradów na 25 V. I jeszcze raz odpalamy sobie Atlasa. Sondy, pierwsza, druga. Kurde, trudno to robić jedną ręką. No i dobra, to wymiany. Podejrzewam, że z pozostałymi może być podobnie. One tutaj mają dość ciepło. Zresztą co ciekawe, te regulatory napięcia w tym miejscu, nie dość, że mają swój radiator, ten wspólny, do którego są przykręcone, to jeszcze cała ta płytka jest przytwierdzona do radiatora, który odprowadza ciepło na zewnątrz obudowy od tyłu urządzenia. Fajny patent, ale to znaczy, że faktycznie było to konieczne z uwagi na to, że tego ciepła, jak widać, jest dużo przy jakiejś tam dłuższej pracy. Także co, ja wracam do mierzenia kondensatorów, od razu je wymienię i widzimy się za chwileczkę, jak przejrzę zasilacz. Dobra, więc tak, zasilacz przejrzany, tutaj wyleciały 3 elektrolity, 2000 mikro i 1,22. Ten 22 miał około 15 i jakiś podejrzany ESR. Tutaj 2 egzemplarze wymieniłem na takie, które są na napięcie 35 V, było odpowiednio 25 i 16. Także tak naprawdę kosmetyka w tym przypadku. Pozostałe są w porządku. Pozostałe są zupełnie w porządku, więc nie będziemy ich wymieniać. Jak będziemy składać odtwarzacz do kupy, to jeszcze nałożymy tutaj nową, świeżą pastę termoprzewodzącą, bo tamta tak naprawdę do niczego się już nie nadawała. No i teraz tak, zanim przejdziemy do DAC-a, bo na nim też trochę jest elektrolitów i myślę, że warto by było je przejrzeć, to tak, tu jest płyta czołowa, płyta logiki. I tutaj jest rządek tych LEDów, które podświetlają poszczególne numery utworów. No i nie wiem, czy to będzie na filmie widać, natomiast tutaj te poszczególne punkty lutownicze, no one są popękane. W związku z czym myślę, że nie będzie raczej problemu z tym, że trzeba będzie wymieniać te diody, tylko jest to kwestia zimnych lutów. No ale tak czy inaczej trzeba to będzie zrobić tutaj. O, tutaj będzie, myślę, całkiem dobrze widać. No nie wygląda to dobrze. Także przelutujemy sobie te diody. Przelutujemy sobie, myślę, że jeszcze parę innych rzeczy w tym miejscu, chociaż akurat ta płyta logiki wygląda znośnie. No to na płytce DAC-a ileś tam tych zimnych lutów udało mi się znaleźć. No ale powoli idziemy do przodu. Zająłem się płytką przetwornika cyfrowo-analogowego. No i tutaj już po drugim pomiarze drugiego kondensatora mamy fajny wynik, bo to jest kondensator, który powinien mieć 22 mikrofarady. Nie wiem, czego będę w stanie zmierzyć jedną ręką. Jedną ręką jednak trudno się pracuje, tak jak mówiłem. No właśnie, 22, a mamy 3,6, no i ESR wywalony w kosmos. Także jest to drugi kondensator, który mierzę.
Jeden już wymieniony, bo to taki sam, to też było 22:35. Myślę, że dalej będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Dzień drugi zmagań z Beogramem CDX. Rozwęszyłem go sobie troszeczkę bardziej, ponieważ chciałem dostać się do tej płytki, która jest pod dakiem, czy też właściwie nad dakiem, patrząc od góry. To jest płytka serwo. I na tej płytce serwo też jest trochę elektrolitów i to są to Philipsy, także sobie zaraz je wyrywkowo zmierzymy, bo podejrzewam, że one też będą do wymiany. I tak naprawdę jak skończymy tę płytkę serwo, to będziemy mogli odtwarzać, złożyć i zobaczyć, jak on się będzie zachowywał. Okej, no tu już widzę, że będzie do wymiany tak naprawdę, myślę, że większość. Powinno być, to też jest 22 z tego co widzę, 22 mikrofarady. Na Atlasie mierzy nam się 13, no i ESR kosmiczny, bo 8 ohmów. Także kolega na pewno wyleci. Tu mamy 33 mikrofarady, 40 V. Tutaj jest z czymś połączony, więc mierzy się nie do końca poprawnie, wylutujemy go sobie i potem zmierzymy, aczkolwiek myślę, że akurat te największe napięcia mogą być jeszcze w miarę żywe, tak jak zresztą było na płytce zasilacza. No to jakiś 22 ohmy, to nie, no to jest w ogóle tragedia. No dobra, myślę, że nie ma co się zastanawiać, po kolei to będziemy wylutowywać i wymieniać, no bo jak już jest sprzęt otwarty po raz pierwszy od tego 86 roku, ten się nie zmierzy, ten jest w obwodzie i się nie chce zmierzyć. No, jeżeli sprzęt jest po raz pierwszy od tego 86 roku otwarty, to fajnie było go zrobić, zrobić w nim tyle, ile będziemy w stanie. Przyjemną rzeczą w tym Beogramie, chociaż samo rozłożenie go do takiej formy, w jakiej go tu teraz widać, jest no niezbyt to wygodne, co by nie mówić, to jak już uda się zdjąć tę górną pokrywę, no mówię, trzeba uważać, żeby niczego tutaj nie połamać, bo to się trzyma na takich dwóch plastikowych zatrzaskach na tym metalowym chassis, ale ta płytka na przykład jest z boku na dwóch blokadach plastikowych i potem bardzo łatwo się ją odwraca. Nie trzeba tutaj tak naprawdę odłączać żadnej z tych taśm, więc nie ma ryzyka, że coś się potem pomyli przy podłączaniu. No ale tak, na tej płytce serwo też no, sporo jest zimnych lutów, czy to na układach scalonych, czy to na którychś tam kondensatorach. Także całość też będzie do przelutowania dla świętego spokoju. Dobra, no więc udało się złożyć sprzęt do kupy. Jeszcze po uzgodnieniu z właścicielem dokonałem małej modyfikacji, jako że fabryczny przewód RCA jest tutaj no, mizerny. Zainstalowałem dwa całkiem przyzwoite gniazda RCA w jego miejsce. No i co, no i możemy zrobić test, czy to w ogóle ruszy. Także mamy podpiętą pod końcówkę, mamy podpięty przewód RCA, wpinamy go sobie w te gniazda, podłączamy przez żarówkę 25W na wszelki wypadek i jest ok, bo wystartował, wyświetlił zera, świeci się żarówka, nic nie odpięta, ok. Mechanizm śmiga, wkładamy płytę, która mam nadzieję, że copyright strike'a nie dostanie. Aha, jeszcze sobie załączę tylko końcówkę. No i dobra, sprawdźmy co to się teraz wydarzy. Nie wiem, czemu ruszył od którejś sekundy dopiero. Być może jest to kwestia do kalibrowania, bo tego jeszcze w ogóle nie robiłem wcześniej. Ale playback jest. Jakiś kolejny utwór może. Okej, krztusi się. No dobra, to będzie do przejrzenia w takim razie. Zobaczymy. Natomiast sam fakt, że ta płyta odczytuje i coś tam słychać jeszcze. Może to nie jest zbyt dobra płyta. No ciekawe. Przewijanie jako takie działa. Natomiast miał tam problem z przejściem do szóstego, siódmego utworu. I do piątego też coś nie może dotrzeć. No także jeszcze jest do przejrzenia. No ale idziemy w dobrym kierunku. I niedługo odtwarzacz będzie można zamykać i wróci do właściciela.
Dobra, ta sama płyta po małych poprawkach w napędzie. Wcześniej mówiłem, że to jest chyba Philipsowski napęd, to jest oczywiście Philipsowski napęd, to jest CDM1 bodajże? Nawet nie pamiętam. Natomiast no tak, w tym momencie działa już bez problemów najmniejszych. Odczytuję płytę, zwracam jeszcze uwagę na to, że nie ma już problemu z tymi diodami. Jeszcze gdyby to się chciało wyostrzyć może, nie ma już problemu z tymi diodami, które tutaj wcześniej ledwo świeciły, to były, tak jak mówiłem, zimne luty. No i co, nie wiem, 6. utwór. Spróbujmy. No i jest ok. Kolejny. Kolejny. To jest też ciekawa taka opcja, ponieważ jak się przewija, on na początku przewija bardzo, bardzo powoli, potem się rozpędza z tym przewijaniem, ale jak puszczę przycisk, on nie rozpoczyna z powrotem odtwarzania, tylko muszę mu jeszcze raz wcisnąć play i dopiero wtedy on wraca do odtwarzania. Także no co, zamykamy odtwarzacz, posłuchamy go sobie trochę, zobaczymy jak to gra na dużych kolumnach, jak to gra też na słuchawkach i coś więcej będę mógł wam powiedzieć o tym jak to brzmi, jak brzmi ten DAC na układach TDA 1540, bo myślę, że może być spora różnica względem tego jak to grało wcześniej, z uwagi m.in. na te elektrolity, które no wcześniej były tak naprawdę niektóre połowę pojemności, niektóre miały jakiś wywalony w kosmos ASR, na pewno poprawa będzie znacząca. No muszę przyznać, że nie spodziewałem się aż takiej jakości dźwięku. Co jest ciekawe o tyle, że po tym jak szybko się doedukowałem, jeżeli chodzi o ten odtwarzacz, układ TDA 1540 jest układem, który pracuje tylko na 14-bitowym słowie, nie na 16-bitowym, tak jak na przykład późniejszy TDA 1541. Jest tutaj oversampling, no i ogólnie cały ten odtwarzacz to tak naprawdę jest z tego, co zdążyłem na szybko sprawdzić Philips CD104, tylko w obudowie nieco bardziej designerskiej. Obudowa niestety palcuje się jak szalona, przez to błyszczące tutaj, przez ten błyszczący plastik. No ale cóż, taki jej urok. Jeżeli chodzi o brzmienie, wracamy do brzmienia, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie jest to brzmienie dla każdego zdecydowanie, ponieważ jest ono dość konturowe i momentami można uznać, że brakuje mu średnicy. Jednak, biorąc pod uwagę wiek tego odtwarzacza, no jest taki efekt wow w jego przypadku. Nie mogę zbyt dużo tutaj tej muzyki tworzyć, tak naprawdę w ogóle jej nie powinienem odtwarzać z uwagi na prawa autorskie. Natomiast naprawdę i bas, i górna część pasma robią wrażenie. Podejrzewam, że za ten fragment i tak dostanę copyright strike'a. Natomiast tak, no spiąłem to bezpośrednio ze świeżo wyremontowaną końcówką M5060R i no tak jak powiedziałem, robi to niemałe wrażenie. I o ile takiego sprzętu nie chciałbym raczej u siebie w domu z uwagi na to, że nie mam niczego do kompletu, a jednak jestem z tych osób, które lubią mieć cały komplet w całości, to zdecydowanie warto chociaż przez chwilę sobie z takim sprzętem poobcować. No i fajnie, że miałem taką okazję. Także no co, no pacjent jest gotowy do przekazania klientowi. Mam nadzieję, że będzie cieszył przez długie, długie lata. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film w nowej lokalizacji, w nowym warsztacie przypadnie Wam do gustu. Postaram się tych filmów nagrywać więcej, zobaczymy na co pozwoli mi czas, na co pozwolą mi obowiązki. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No i do zobaczenia.